Dzień dobry. Podczas dzisiejszej lekcji omówię sposoby zapisywania punktów oraz programów sterujących w oprogramowaniu Astorino Kawasaki. Będę działać na już włączonym i gotowym do programowania robocie. Aby stworzyć aplikację, najczęściej potrzebne są punkty zapisane odpowiednio w przestrzeni. Jak zapisać je w Astorino Kawasaki? Otóż są 4 różne możliwości. Pierwsze dwie związane są z zakładką Jog. Wchodzę do zakładki Jog, a następnie kieruję się do zakładki Naucz punkt. W tym miejscu mogę wybrać, czy punkt będzie zapisany w trybie złączowym Joint, czy w trybie kartezjańskim Trans. Na przykładzie kilku punktów pokażę, w jaki sposób można zapisać je w pamięci robota. Upewniam się, że robot jest w trybie nauczania, czyli w trybie Teach. Teraz mogę poruszyć robotem do dowolnego miejsca i tak wybrany punkt mogę zapisać. Spróbujmy zapisać go jako punkt P0 translacyjny, czyli w układzie kartezjańskim. Klikam Naucz, następnie potwierdzam, że chcę zapisać punkt jako P0. Teraz możemy sprawdzić, czy punkt P0 zapisał się w pamięci robota. Przechodzimy do zakładki Punkty i widzimy, że punkt o nazwie P0 ma wartości, które zgadzają się z jego położeniem. Przechodzimy z powrotem do zakładki Jog. Spróbuję zapisać punkt w postaci złączowej, czyli Joint. Widzimy, że przy punkcie P0 pojawia się znaczek hash. W ten sposób możemy rozróżnić punkty, które zapisane są kartezjańsko, a które zapisane są w trybie złączowym. Poruszam się w trybie Joint do innego punktu. Spróbuję zapisać punkt w postaci złączowej, czyli Joint. Widzimy, że przy punkcie P0 pojawia się znaczek hash. W ten sposób możemy rozróżnić punkty, które zapisane są kartezjańsko, a które zapisane są w trybie złączowym. Poruszam się w trybie Joint do innego punktu, a następnie zapisuję go jako na przykład punkt P1. Klikam Naucz, potwierdzam. Teraz w zakładce Punkty możemy sprawdzić, czy punkt P1 pojawił się na liście. I rzeczywiście punkt 1 jest zapisany w postaci wartości obrotu każdej osi z osobna. Pozostałe dwie możliwości zapisu punktów związane są z zakładką ustawień systemowych i widocznym na dole okienku terminala. Aby zapisać nowy punkt, zmieniam pozycję robota. Tak oto wybraną chciałabym zapisać jako punkt P3. Wpisuję w tym celu komendę here oraz punkt P3, który bez znaku hash będzie zapisany jako punkt translacyjny. Klikam Enter. Poniżej wyświetlają mi się wartości każdej osi, a także wartości ich obrotu. Aby zapisać punkt w trybie jointowym, zmieniam pozycję robota, a następnie wracam do zakładki ustawień systemowych, do okienka terminala i wpisuję here, hash P3, a następnie klikam Enter. Ponownie wyświetlają mi się wartości, ale tym razem są to wartości przesunięć każdej osi. Wchodzę do zakładki Punkty i sprawdzam, czy podane punkty P3 oraz hash P3 zapisały się. W zakładce Joint widzę, że zapisał się punkt hash P3, a w zakładce Trans widzę, że zapisał się punkt P3. Dzięki temu punkty mogą być zapisywane bez użycia zakładki Jog Naucz punkt. Zapisaliśmy kilka punktów w pamięci robota. W jaki sposób ściągnąć je na komputer? Wchodzimy do zakładki Punkty, a następnie wybieramy z listy rozwijalnej PC i klikamy Zapisz. W ten sposób będziemy mogli zapisać plik z punktami w pamięci komputera. Dla przykładu zapisywany plik nazwę punkty. Klikam Zapisz. Wyskakuje komunikat, że punkty zapisane zostały pomyślnie. Podobnie możemy ściągnąć punkty z komputera i wczytać je do oprogramowania. W ten sposób w zakładce Punkty wybieramy PC, a następnie zakładkę Wczytaj. Wybieramy punkty, klikamy Otwórz i wyskakuje komunikat o pomyślnym wczytaniu punktów. Klikamy OK. Oprócz tego, że punkty można wgrywać oraz zgrywać z pamięci komputera, można je także wczytywać do robota. W tym celu w zakładce Punkty wybieramy z listy rozwijalnej Robot, a następnie klikamy Wczytaj.
punkty, które były zapisane uprzednio w robocie, zostały wczytane do oprogramowania. Zostały omówione już wszystkie sposoby zapisywania oraz wczytywania punktów do oraz z pamięci robota. Teraz przejdźmy do programów sterujących. W tym celu przechodzimy do zakładki Program, a następnie klikamy Nowy program. Możemy nazwać go na przykład Astorino. Klikamy OK. Na podstawie zapisanych punktów postaram się zbudować nowy program sterujący. Dla przykładu możemy rozpocząć od pozycji Home, a następnie przejść trybem złącznym do punktu P1. Tak stworzony program chcielibyśmy zapisać w pamięci komputera. Klikamy więc Zapisz do pliku, a następnie nadajemy mu nazwę, na przykład program Astorino i klikamy Zapisz. W ten sposób, po wyświetlonym komunikacie, wiemy, że program został zapisany pomyślnie w pamięci komputera. W jaki sposób zgrać taki program z pamięci komputera do robota? W tym celu klikamy Otwórz program z pliku, a następnie wybieramy inny program, który jest zapisany w naszym katalogu. Klikamy Otwórz. Wyświetla się komunikat o poprawnie wczytanym programie. W ten sposób można zgrywać oraz wgrywać programy sterujące do pamięci robota, a także do pamięci komputera. Teraz zaprezentuję, w jaki sposób można uruchomić program. Wczytujemy program do pamięci robota, klikamy OK, a teraz możemy włączyć program. Widzimy, że robot porusza się do uprzednio zapisanego punktu P1, a teraz wraca do pozycji domowej. Programy można również ściągać z pamięci robota. Spróbujmy zmodyfikować nasz program, aby różnił się on od tego, który jest obecnie w robocie. Ściągnijmy teraz program z robota ikonką Pobierz. Klikamy OK i potwierdzamy, że wczytano program. Podsumowując, punkty można zapisywać w pamięci robota na podstawie zakładki Jog Naucz punkt oraz na podstawie zakładki Ustawień systemowych, wpisując HIR oraz punkt, który chcemy zapisać. Dodatkowo punkty można ściągać z komputera, a także z robota za pomocą zakładki Punkty. Na koniec chciałabym przypomnieć, że programy sterujące można wczytywać do robota, a także zapisywać w pamięci komputera za pomocą dwóch pierwszych ikonek, czyli ikonki Nowy program, a także ikonki Otwórz program z pliku. Dziękuję za uwagę. Cześć!